Witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu torebkowym. Dzisiaj będziemy robić dosyć dużą torbę ze sznurka poliestrowego w rozmiarze 3 mm. To jest sznurek od firmy Radkar. Link do sklepu, link do tego sznurka oczywiście zostawiam Wam w opisie i podobnie w opisie tego filmu jest załączony link do rozpisanej instrukcji dla osób, które właśnie w ten sposób wolą pracować. Mam przygotowane szydełko w rozmiarze 6 mm. Rozpoczynamy od wykonania owalnego dna torby. Przy pracy ze sznurkiem poliestrowym, lekko płaskim, bywa ten problem, że sznurek nam się skręca, że ta taśma nam się skręca podczas robienia. I taka rzecz będzie miała miejsce, jeżeli zaczniemy wyciągać ten sznurek, który jest ze środka. Kiedyś pokazywałam Wam na takim krótkim filmiku mój patent na to. Ja robię zupełnie inaczej. Otwieram etykietę. Sznurek z Radkara jest super zabezpieczony szpileczką, nic tutaj się nie pruje. I odwracamy ten sznurek, układamy gdzieś przy sobie albo zakładamy na taki specjalny podajnik i odwijamy go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ja sobie go położę tam koło ścianki mojego biurka i on będzie się cały czas w ten sposób obracał, czyli nie pozwalamy temu kłębkowi tutaj się miotać, że tak powiem, po biurku, tylko cały czas pilnujemy, żeby odwijał się w tą stronę i wtedy absolutnie nie będzie tego problemu. A teraz już zabieramy się za szydełkowanie. Dno torebki robimy dwuetapowo. Najpierw płaskie, owalne, a później jeszcze tak delikatnie zawijające się do góry. Rozpoczynamy od łańcuszka. Składam sznurek na pół, tak żeby długa końcówka z kłębka była na górze. I mam ten supełek początkowy, który mocno zaciągam, żeby był jak najmniejszy, jak najmniej widoczny i robię 20 oczek łańcuszka na start. Oczek łańcuszka początkowego. I teraz na obrót robótki trzymamy sobie tutaj jedno dodatkowe oczko łańcuszka i teraz to oczko, które ja sobie przytrzymuję, obracamy i tuż za nim, z tyłu, jest taka poprzeczna nitka. Nie wbijamy się w oczko klasycznie tutaj, tylko obracamy to oczko i szukamy tej poprzecznej nitki. I to właśnie pod tą nitkę wbijamy szydełko, robiąc pierwszy półsłupek. Następnie wbijamy szydełko drugi raz pod tą samą nitkę i robimy drugi półsłupek. I to są pierwsze dwa półsłupki zaokrąglenia, czyli tego owalnego zaokrąglenia tutaj, gdzie będzie nam się robótka poszerzała. Teraz podążamy prostą drogą, robiąc w 18 kolejnych pętelkach z tyłu, również nie tutaj, tylko w pętelkach z tyłu, w 18 kolejnych po jednym półsłupku. Zrobiłam 18 kolejnych oczek, 18 kolejnych półsłupków i teraz robiłyśmy cały czas w tych tylnych pętelkach. Zostało nam ostatnie oczko, które ładnie obracamy już i wbijamy się klasycznie w środek tego oczka. Robimy w nim 3 półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Cała robótka nam się w tym momencie zwija, zakręca na drugą stronę i jesteśmy po drugiej stronie łańcuszka. Dzięki temu, że wbijałyśmy się w tą tylną pętelkę, to teraz mamy tutaj ułatwione zadanie, bo mamy piękne oczka do wbijania się. Końcówkę sznurka, tą początkową oczywiście też będziemy sobie wplatać pod oczkami. A teraz przechodzimy do pierwszego oczka. Robimy w nim półsłupek. Następne oczko, normalnie pod dwie nitki plus wplatamy tą końcówkę, półsłupek, teraz mamy 2 i tak do 18. Tak to wygląda. Mam 17 i
18 pojedynczych półsłupków. I teraz jesteśmy na zaokrągleniu. Tutaj mamy oczko nad jednym półsłupkiem, który już zrobiłyśmy. Tu mamy oczko nad drugim półsłupkiem, który już zrobiłyśmy. Tutaj nie patrzymy, to jest oczko łańcuszka robione na obrót. Wbijamy się tutaj w tą samą dziurkę, z której wychodzą te nasze dwa półsłupki i robimy ostatni, trzeci półsłupek. Ja to robię w ten sposób, żeby ten trzeci półsłupek mi to oczko łańcuszka robione na obrót pięknie zasłonił. Rozpoczynamy następne okrążenie. W tym pierwszym okrążeniu naokoło mamy dokładnie teraz 42 oczka. Na kolejne okrążenia musimy dodać 6 oczek na całe okrążenie, czyli dzielimy sobie 3 oczka dodamy z tej strony i 3 oczka dodamy z tej strony. Żeby to zrobić, to w tych 3 półsłupkach, które tutaj mamy, w każdym z oczek zrobimy dokładnie 2 półsłupki. Mamy teraz zatem 2 oczka do dyspozycji, trzeci półsłupek jest tutaj. Wbijam się zatem w to najbardziej tutaj zewnętrzne oczko, robię w nim 2 półsłupki. Następne oczko również 2 półsłupki. Wszystko ładnie wyrównuję. I teraz jesteśmy na prostej drodze. W 18 kolejnych oczkach robimy 1 półsłupek. Osiemnaście kolejnych półsłupków zrobione. Mamy teraz drugie zaokrąglenie. 3 oczka do dyspozycji. Raz, 2, 3. I w każdym z tych 3 oczek robimy po 2 półsłupki. Pierwsze oczko, drugie oczko i trzecie oczko. Mamy drugie zaokrąglenie zrobione i teraz znowu prosta droga, czyli 18 półsłupków w każdym kolejnym oczku i na końcu okrążenia się spotykamy. Zrobiłam 18 i mamy ostatnie oczko do przerobienia, którym kończymy to zaokrąglenie, robiąc 2 półsłupki. Tak wygląda drugie okrążenie. Tutaj nam się to trochę skręca, nic się nie przejmujemy. To absolutnie nic nie szkodzi. Na koniec tego okrążenia mamy na około dokładnie 48 oczek, czyli dodałyśmy 6. Przechodzimy do następnego okrążenia. Przygotowałam sobie znacznik, żeby łatwiej było lokalizować, gdzie jest koniec tego okrążenia. To na pierwsze oczko zrobione tego okrążenia założę właśnie znacznik. Zaczynamy. Mamy teraz na zaokrągleniu nie 3 oczka do dyspozycji, tylko 6, bo po 3 dodałyśmy w poprzednim okrążeniu. I teraz pracujemy następująco. W najbliższym oczku 1 półsłupek, 2 półsłupki, 1 półsłupek, 2 półsłupki, a później nasza prosta droga. Zatem w najbliższym oczku 1 półsłupek i na oczko, które teraz powstało, zakładam znacznik. Następne oczko 2 półsłupki. Kolejne oczko 1 półsłupek. Następne oczko 2 półsłupki. I mamy w ten sposób wykonane zaokrąglenie. Przechodzimy na prostą drogę i w 18 oczkach jak zawsze robimy po 1 półsłupku. Zrobiłam 18, jestem na drugim zaokrągleniu. Znowu mamy 6 oczek do dyspozycji i na zmianę robimy 1, 2, 1, 2, 1, 2. Następne oczko 2 półsłupki. Kolejne oczko 1 półsłupek. Następne 2 półsłupki. 1 i 2. W ten sposób wykonałyśmy drugie zaokrąglenie. Podążamy teraz robiąc 18 kolejnych pojedynczych półsłupków i się spotkamy przy końcu tego okrążenia, kiedy tutaj będziemy jeszcze zapełniać te 2 ostatnie oczka. Po zrobieniu tych 18
półsłupków mamy jeszcze 2 oczka do dyspozycji. Robimy analogicznie jak pozostałe oczka zaokrąglenia, czyli w pierwszym 1 półsłupek, w drugim 2. I mamy okrążenie zakończone. Znacznik w najbliższym oczku pokazuje nam, że wszystko się zgadza, że nasze wyliczenia są ok i nic nam się nie pomyliło. Mamy teraz na koniec, naokoło dokładnie 54 oczka. Przechodzimy do kolejnego okrążenia. Przed nami jeszcze 2 okrążenia owalnego dna, zanim zaczniemy delikatnie już zbierać torebkę ku górze. Ściągam znacznik. Mamy znowu o 3 oczka więcej zaokrąglenia do dyspozycji i w tym okrążeniu pracujemy w analogiczny sposób, robiąc 1, 1, 2 półsłupki, 1, 1, 2 półsłupki, następnie 18 pojedynczych. Zatem w najbliższym oczku, w tym, w którym był znacznik 1 półsłupek, zakładamy znacznik z powrotem. Następne oczko również 1 półsłupek i kolejne oczko 2 półsłupki. Następne oczko 1 półsłupek, następne oczko 1 półsłupek i kolejne oczko 2 półsłupki. Następnie 18 pojedynczych. Skończyłam 18 pojedynczych i znowu zaokrąglenie 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. I ostatnia trójka. 1, 1 i 2. Teraz 18 pojedynczych i spotykamy się tuż przed końcem okrążenia. 3 oczka nam zostały do końca okrążenia. Kontynuujemy 1, 1, 2, czyli ostatnią trójkę zaokrąglenia. I w ostatnie oczko tego okrążenia znowu 2 półsłupki. Wszystko się zgadza, w najbliższym oczku mamy znacznik. 60 oczek teraz mamy naokoło. Robimy ostatnie okrążenie owalnego płaskiego dna. I tutaj mamy małą zmianę, bo możecie się spodziewać, że teraz w 3 kolejnych zrobimy pojedyncze. Ale chcę, żeby podwójne półsłupki nadal wypadały najbardziej na brzegu, żeby one były równe. Jak robimy w ten sposób, tak powiększamy liczbę pojedynczych pomiędzy podwójnymi, to ten ściek nam skręca i powstają takie promienie jakby tam, gdzie mamy podwójne półsłupki. Więc w tym ostatnim okrążeniu robimy minimalnie inaczej. Zaczynamy tak, jak zaczynałyśmy poprzednie okrążenie, czyli 1, 1 i 2. W najbliższym oczku 1 półsłupek, zakładamy znacznik, następne oczko 1 półsłupek i kolejne oczko 2 półsłupki. A teraz w 3 kolejnych 1 półsłupek i 2 półsłupki. Raz, 2, 3 pojedyncze i podwójne. I to już tutaj widać, zobaczcie, tu były 2, tu były 2, a tu tą dwójkę mamy delikatnie przesuniętą. W dalszym ciągu nie ma żadnej zmiany. 18 kolejnych zwykłych pojedynczych półsłupków. Zrobiłam 18 zwykłych pojedynczych i drugie zaokrąglenie to będzie 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. Czyli robimy 3 pojedyncze. Tutaj żadnej takiej zmiany jakby w logice nie ma. Natomiast ta zmiana na początku spowodowała, że właśnie tutaj również ten podwójny nam się delikatnie przesunie i wszystko będzie symetrycznie. 1, 1,
jeden i podwójny. To też tutaj widać, bo był tu podwójny i właśnie to jest to, co mówiłam, że te podwójne, gdyby one były cały czas jeden nad drugim, to zaczęłyby w ten sposób nam uciekać i zakręcać tutaj i tak samo tutaj i tak samo tutaj. Te podwójne stąd zaczęłyby uciekać. Natomiast tutaj go przesunęłyśmy delikatnie na prawo, żeby cały czas te podwójne symetrycznie się rozkładały. 3 kolejne oczka to pojedynczy półsłupek, następne oczko, 2 półsłupki w jedno oczko i znowu 3 pojedyncze, ostatnie oczko zaokrąglenia, 2 półsłupki w jedno oczko. I teraz 18 razy zwykły jeden półsłupek. Zrobiłam. I teraz znowu w 3 kolejnych oczkach pojedynczy półsłupek, następnie 2 półsłupki w jedno oczko i w ostatnim oczku okrążenia jeden półsłupek. Tak jakby przesunęłyśmy o jedno oczko ten początek okrążenia. I to jest nasze owalne dno, które teraz sobie ładnie rozprostowujemy. Ono ma pięknie płasko leżeć. Dno owalne jest skończone. Zaczynamy teraz delikatnie budować ściany, jeszcze robiąc kolejne okrążenie z dodawaniem półsłupków, ale nie w 6, tylko w 4 miejscach na okrążenie. Zaczynamy kolejne okrążenie, ściągam znacznik i teraz te wyliczenia są dosyć specyficzne i to dlaczego tak jest zaplanowane to dno, no wynika z faktu, że chcę, żeby właśnie to dno, jak będzie widoczne, żeby ono było takie ładne, idealne, żeby te miejsca, gdzie są rozszerzenia, były jak najbardziej symetryczne. Widziałyście na zdjęciach początkowych, jak ta torebka na dole wygląda. Każda inna opcja sprawia, że no, te przejścia, te miejsca łączenia, miejsca dodawania podwójnych półsłupków są wyraźniej widoczne, nie wygląda ta torba aż tak super. Dokładne wyliczenia oczywiście macie też rozpisane we wzorze. Zaczynamy od 8 pojedynczych półsłupków. Robię pierwszy i zakładam znacznik. I teraz 2 półsłupki w jedno oczko. Następnie 21 pojedynczych półsłupków. Zrobiłam 21 półsłupków. I teraz jeszcze zwrócę uwagę, przy tym zaokrąglaniu, gdzie w 4 miejscach tylko będziemy dodawać podwójne półsłupki, na tych prostych drogach, tutaj i tutaj, będziemy miały zawsze 21 półsłupków, czyli to i to nie będzie się zmieniało. Miałyśmy zawsze 18, teraz będziemy miały zawsze po 21. Różnica będzie tutaj w zaokrągleniach i będzie właśnie tak ustalona, jak powiedziałam, czyli żeby jak najbardziej symetrycznie to wszystko się rozkładało, jak najładniej wyglądało. Zatem 8 półsłupków podwójne, 21 półsłupków, teraz 2 półsłupki w jedno oczko, następnie 10 kolejnych oczek, 1 półsłupek, następnie 2 półsłupki w jedno oczko i jesteśmy na prostej drodze. 21 kolejnych oczek to pojedynczy półsłupek i 21, następnie 2 półsłupki w jedno oczko i 2 pojedyncze.
Koniec okrążenia. I teraz już powiem może dla osób, które chciałyby dziergać same, co będzie się zmieniało. Zaczęłyśmy od 8 półsłupków tutaj. W każdym kolejnym okrążeniu będzie o 1 więcej. Czyli teraz zrobimy w 9 kolejnych pojedynczy. Następnie 2 półsłupki w jednym. 21. Tutaj na tym zaokrągleniu będzie się zwiększać o 2, czyli zaczęłyśmy od 10 pomiędzy podwójnymi, później będzie 12, 14, 16, 18, 20 podwójny, a tu na prostej drodze zawsze 21. I również te ostatnie po zrobieniu 21 półsłupków mamy podwójny i tutaj te ostatnie pojedyncze też nam się będą zmieniać o 1. Czyli tu o 1 i tu o 1 będzie rosło, żeby łącznie wzrastała liczba o 2 półsłupki na zaokrąglenie, a tutaj co 2. Jak ktoś ma dobrą pamięć, można robić bez filmu albo bez wzoru. Kto potrzebuje, no to najlepiej to mieć pewnie w formie wydrukowanej, po prostu zapisanej, żeby nie trzeba było za każdym razem tutaj robić razem z filmem. Zróbmy jeszcze jedno okrążenie wspólne. Tak jak wspomniałam, tym razem zaczynamy od 9 pojedynczych półsłupków. Na pierwszy z nich zakładamy znacznik. Dziewięć pojedynczych półsłupków, w następnym okrążeniu będzie to 10. Teraz 2 półsłupki w jedno oczko i 21 pojedynczych. 21 zrobiłam. Teraz 2 półsłupki w jedno oczko. I było w poprzednim okrążeniu tutaj 10, teraz 12, bo tak jak wspomniałam po tej stronie zwiększamy o 2. W następnym oczku 2 półsłupki i znowu 21 pojedynczych, następnie 2 półsłupki w jedno oczko i były 2 półsłupki pojedyncze, a teraz będą 3. Tu o 1 zwiększamy i tu o 1, a tutaj o 2. I 21 pojedynczy, 2 półsłupki w jedno oczko i zostają nam 3 oczka do końca okrążenia. I w nich robimy po jednym półsłupku. Analogicznie zwiększamy dalej. Tutaj miałyśmy teraz 9 pojedynczych, teraz będzie 10, 11, 12, 13. Tutaj zawsze 21. Po tej stronie startowałyśmy od 10 pomiędzy podwójnymi. Teraz było 12, będzie 14, 16, 18, 20. W momencie, kiedy tutaj na tym zaokrągleniu będzie 20 półsłupków, to będzie ostatnie okrążenie. Podwójny 21 pojedynczych i tutaj startowałyśmy od 2, teraz były 3, będzie 4, 5, 6 i 7. I robimy w ten sposób. Nie będę każdego kolejnego okrążenia nagrywać, ponieważ no, ten film byłby za długi, ale w ten sposób zwiększamy. Nie prostujemy już w tej chwili zupełnie na płasko tego dna. Jak widzicie, ono zaczyna się skręcać do góry i tak właśnie ma być. Ma być skręt, ale jednocześnie dzięki dodawaniu w tych 2 miejscach po jednej, po drugiej stronie, czyli w 4 na okrążenie podwójnych półsłupków, wszystko jeszcze nadal się lekko rozszerza do góry i nabierze właśnie idealnego to nasze dno kształtu. Zatem robimy kolejne okrążenia, aż pomiędzy podwójnymi po tej i po tej stronie będzie 20 półsłupków. Tak wygląda moja robótka na ten moment. Już delikatnie narożniki zwijają się do góry. Pora przewrócić robótkę na prawą stronę. Tu jest wykonane dokładnie 11 okrążeń od początku
i naokoło teraz mam dokładnie 90 oczek. Kiedy jesteśmy na tym etapie, już sobie śmiało obracamy całość. Będziemy teraz już pracować na prawej stronie. Ten sznurek poliestrowy jest dosyć sztywny, całkiem fajnie się układa. Nie ma problemu właśnie z przewróceniem, utrzymaniem tego właściwego kształtu. I teraz pracujemy dalej tak samo, z prawej strony na lewą, tylko już w ten sposób. I teraz zrobiłyśmy całe dno, już nie będziemy robić żadnego poszerzania, tylko robimy pojedyncze półsłupki naokoło. I w tym wzorze na zdjęciach początkowych widziałyście, że raz na jakiś czas ja wprowadziłam również rząd słupków. Ile tych rzędów słupków zrobicie, to już zależy od Was. W zależności od tego, czy będziecie zmieniać kolor sznurka, czy będziecie szydełkować jednym kolorem sznurka, można te paski stworzone słupkami układać równomiernie, można nierównomiernie, to już wszystko zależy od gustu. Na razie zrobię 3, może więcej, trochę okrążeń zwykłymi półsłupkami, czyli robimy tylko i wyłącznie jeden półsłupek. Znacznik można ściągnąć, on nie musi już tutaj być, nie jest nam potrzebny. A za chwilę, jak zrobię kilka okrążeń pojedynczych półsłupków, to się spotkamy, pokażę Wam, w jaki sposób robić okrążenia słupkami, jak przejść z półsłupków na słupki i jak później ze słupków z powrotem na półsłupki. Kończy mi się pierwszy motek, tak to wygląda na razie. Chciałabym Wam pokazać, jak ja sznurki poliestrowe łączę ze sobą, ponieważ tutaj nie wplatam nowego motka jakoś tak w trakcie robienia, tylko sobie podtapiam obie końcówki i łączę je ze sobą. Uwielbiam tę metodę, bo sprawia, że nie mamy żadnego supełka. Ściskamy tyle, ile damy radę, bo oczywiście to jest wszystko ciepłe. Jeżeli potrzeba, jeszcze poprawiamy. Sprawdzamy, czy się ładnie razem połączyło. I gotowe. Kiedy już będziemy chciały rozpocząć okrążenie słupków, to dochodzimy półsłupkami dokładnie do brzegu, żeby jak najmniej było widoczne to miejsce rozpoczęcia okrążenia. I podobnie, jeżeli zmieniacie kolory, to też niezależnie od tego, gdzie ten sznurek Wam się kończy, lepiej nie łączyć tak, jak pokazałam przed chwilą, tylko dojść poprzednim kolorem do boku i tutaj wprowadzić nowy kolor, żeby nie było uskoku takiego widocznego łączenia, widocznego przejścia kolorystycznego gdzieś na środku torebki. Kiedy już stwierdzimy, że czas rozpocząć okrążenie słupków, w ostatnim półsłupku, nad ostatnim półsłupkiem, który robimy dodatkowe oczko łańcuszka i to będzie nam już udawało pierwszy słupek. Teraz robimy narzut nitki, wbijamy się w następne oczko i robimy słupek. Narzut nitki, następne oczko, słupek i teraz słupkami obrabiamy całość, aż dojdziemy do tego miejsca. Tutaj mamy półsłupek z oczkiem łańcuszka na górze, a tutaj jest poprzednie oczko i to tutaj zrobimy ostatni słupek. Na razie róbmy słupki naokoło i spotkamy się znowu na łączeniu tego okrążenia. Jesteśmy przy końcu okrążenia. Tutaj robimy jeszcze ostatni zwykły słupek, a następny to już jest półsłupek, nad którym było robione oczko łańcuszka. I wbijamy się właśnie w to oczko łańcuszka tu i robimy półsłupek. To jest już pierwszy półsłupek nowego okrążenia. Teraz wbijamy się nad kolejny słupek, nad ten pierwszy prawidłowo wykonany słupek, robiąc znowu półsłupek i wracamy już do naszych zwykłych półsłupków. Każde kolejne oczko jeden półsłupek. I tak robimy całe okrążenia, okrążenia, okrążenia. Możemy zrobić na przykład 3 okrążenia półsłupków i wrócić znowu w tym samym miejscu. Można sobie z tej strony gdziekolwiek założyć znacznik, żeby wiedzieć, że po tej stronie zaczynamy okrążenia i wprowadzić znowu okrążenia słupków. Możemy zrobić na przykład 3 okrążenia słupkowe na całą torbę, możemy zrobić 2, obojętnie jak Wam się podoba.
W ten sposób zaczynamy słupki i w ten sposób kończymy, przechodzimy do półsłupków. Zatem teraz już myślę, że każda z Was będzie wiedziała, co robić. Spotykamy się, kiedy wielkość torebki już będzie nam odpowiadała i wtedy zabierzemy się za robienie rączek. Zrobiłam już główną część mojej torebki. Mam, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 17 rzędów tych półsłupków i do tego raz, dwa, trzy, cztery i na samej górze 5. ostatnia wstawka słupkami. I moja torba, jak ją sobie tak postawiłam, ma w tej chwili 31 cm wysokości i ja teraz z Wami tutaj na filmie robię wersję, do której są potrzebne 4 motki. Pokażę Wam również na sam koniec torebkę, którą zresztą widziałyście na początkowych zdjęciach. To jest torebka trójkolorowa, robiona z 3 motków. Po jednym motku każdego koloru użyłam i ona wyszła troszeczkę mniejsza i ma cieńsze rączki, bo naprawdę tam zostało dosłownie parę centymetrów sznurka. Natomiast ta wersja będzie taka bardziej swobodnie tutaj podchodzę do liczby okrążeń ze względu na to, że teraz wykończenie zacznę robić innym kolorem sznurka. Biorę jeszcze jeden motek i pokażę Wam, w jaki sposób właśnie robimy górę tej torebki. Postanowiłam zakończyć na okrążeniu słupków. Zrobię zatem tutaj ostatni słupek, tu gdzie być powinien. Jeszcze raz. I teraz w to miejsce, w które zazwyczaj się wbijałam, w oczko łańcuszka nad tym półsłupkiem, robiłam tutaj zawsze półsłupek, to tym razem zrobię oczko ścisłe, żeby zamknąć okrążenie. W ten sposób. Teraz obcinamy sznurek, bo będziemy zmieniać miejsce początku okrążenia. Wyciągamy ten sznurek, zaciągamy jeszcze raz tą końcówkę. Przy pomocy szydełka sznurek przekładamy na wewnętrzną stronę torebki. I teraz tutaj od spodu, pod oczkami, musimy trochę pochować końcówkę. Po schowaniu końcówki również można delikatnie ją opalić zapałką i przykleić ten stopiony sznurek, przykleić do oczek, wtedy będzie idealnie zabezpieczone. Natomiast teraz już przygotowałam sobie inny odcień sznurka. Postanowiłam tą torbę wykończyć jaśniejszym kolorem i zrobić tym jaśniejszym kolorem rączki. No i tutaj będziemy zaczynać to mniej więcej gdzieś w 1/3 torebki, co Wam za chwilkę pokażę. Pokazuję teraz tą moją mniejszą wersję torebki, ponieważ rączki do góry będziemy planować w ten sam sposób. Układamy sobie torebkę równiutko, tak, żeby tu nic nie było w ten sposób poskręcane, tylko równo stawiamy i planujemy sobie na pierwszej ściance 12 oczek na środku. Zakładamy znaczniki, tak żeby 12 oczek wolnych było w środku. Czyli z tej strony o 1 dalej zakładamy znacznik i z tej strony o 1 dalej zakładamy znacznik. Następnie składamy torebkę tak, żeby te ścianki nam się połączyły i po drugiej stronie na początku na oko również planujemy 12 oczek, które są dokładnie po tej samej stronie, które się tutaj parują z tymi oczkami zaznaczonymi. I też o 1 w lewo, o 1 w prawo zakładamy znaczniki. Czyli razem mamy tutaj 14 i tutaj 14, łącznie z tymi ze znacznikami. Pamiętamy, że w ostatnim okrążeniu, tutaj, kiedy było dodawanie na dole, gdzie było dodawanie oczek, zakończyłyśmy na 90 oczkach naokoło. I tu na górze torebki również mamy 90 tych oczek. Czyli teraz możemy sobie od 90 odjąć 14 i odjąć 14. To nam daje dokładnie 62 oczka. Tutaj i tutaj razem mają być 62 oczka, czyli łatwo policzyć, że na każdy z tych boków, zaraz obok znaczników, powinno przypaść, pomiędzy znacznikami powinno przypaść 31 i tu 31. Zatem po zaznaczaniu liczymy, czy mamy 31, tu czy mamy 31. Jeżeli coś się nie zgadza, czyli tu mamy na przykład 33, to tymi znacznikami operując zmieniamy ich położenie, tak żeby nadal pilnujemy, żeby to było ładnie rozłożone, żeby te części były idealnie na środku. No i dzięki rozłożeniu tych znaczników będziemy już miały zaplanowane miejsca, w których zaczniemy
Mam już pozaznaczane w tej torebce, którą nagrywam, natomiast tutaj chciałabym pokazać, co będziemy robić teraz. Zauważcie, że ta rączka nie zaczyna się na brzegu torby, tylko jest jeszcze tutaj zrobione takie wgłębienie, takie dodatkowe brzegi po jednej i po drugiej stronie. I w tej torebce, ponieważ, tak jak wspomniałam, robiłam ją z 3 motków i tutaj był mój ostatni motek, to zrobiłam dosyć nisko, niezbyt wysoki ten brzeg. Natomiast teraz, z racji, że mam więcej sznurka do dyspozycji, chciałabym zrobić wyższy. Tutaj zrobiłam brzeg, jedno okrążenie, jedno półokrążenie właściwie słupków, a później jeszcze jedno pół słupków, a dalej już idą rączki. Natomiast teraz wezmę tą torebkę w kolorze mokka i zrobię brzeg, powiedzmy, z 3 rzędów słupków. Będzie trochę wyższy. Zaczynamy. Oba brzegi po tej stronie i po tej stronie torebki będziemy robić osobno. Zaczynamy od pierwszej strony. Mam już rozłożone idealnie znaczniki. Zostawiam to oczko ze znacznikiem i wbijam szydełko w oczko, które jest obok. Pobieram nowy kolor sznurka, przeciągam pod spodem, pobieram jeszcze raz, przeciągam pod spodem i robię dodatkowe oczko łańcuszka, czyli tak jakby 2 oczka łańcuszka na start. Tych 2 oczek łańcuszka jeszcze nie liczę jako słupek. Robię narzut nitki, wracam do tego samego oczka. Pilnuję również, żeby ta początkowa nić też mi się wplatała pod oczko i robię pierwszy słupek tego okrążenia. Narzut nitki, następne oczka, znowu aż do oczka tuż przed kolejnym znacznikiem z tej strony robię słupki. Wplatam końcówkę sznurka, żeby nie trzeba było później jej wrabiać dodatkowo i obrabiam aż do oczka tuż przed znacznikiem. Ostatnie oczko tuż przed oczkiem ze znacznikiem robimy słupek. I teraz 2 oczka łańcuszka, obracamy robótkę i zaczynamy słupki od drugiej strony. Podobnie jak poprzednio, tych 2 oczek łańcuszka nie liczymy jako słupek, robimy narzut nitki, wracamy do tego samego oczka, tutaj, zaczynając pierwszy słupek drugiego rzędu, następnie narzut nitki, kolejne oczko i kolejne słupki. I tak ponownie do końca tego rzędu. W oczku nad słupkiem, tutaj, zaraz obok tych oczek początkowych, tutaj robimy ostatni słupek i znowu 2 oczka łańcuszka i słupki. Skończyłam ostatni, 3. rządek i tutaj po tej stronie obcinam sznurek, robię takie jakby dodatkowe oczko łańcuszka na końcu, żeby powstał supełek, od spodu później znowu ten sznurek schowam i teraz zabieramy się za drugi brzeg. Robimy identycznie, tak samo jak tutaj, zaczynamy od jednej strony i robimy 3 rzędy słupków. Jedyna różnica będzie taka, że tutaj po drugiej stronie na końcu nie obcinamy sznurka, tylko przejdziemy do kolejnych okrążeń, robiąc już właściwe rączki. Drugi brzeg zakończyłam, sznurek jest nieobcięty i teraz nie robimy nic trudnego. Zaczynamy robić łańcuszek, taki długi, żeby po przyszyciu tutaj było nam wygodnie. Dzięki tej przerwie mamy już tutaj głębszą część, żeby nam się tutaj na ramię zmieściły te rączki. Więc robimy około 40-50 oczek łańcuszka. Myślę, że to w zupełności wystarczy. Pamiętamy też o tym, że taka sznurkowa rączka może nam się troszeczkę rozciągnąć w trakcie użytkowania, więc nie robimy uchwytów zbyt długich. Zaczynamy robić łańcuszek do góry i
Po zrobieniu będziemy go przyszywać oczkiem ścisłym po drugiej stronie. Zrobiłam łańcuszek dokładnie z 45 oczek. Myślę, że dla mnie to wystarczy. Natomiast jeżeli chcecie dłuższy, oczywiście możecie zrobić dłuższy. Wbijamy się w pierwsze oczko drugiego brzegu i przyszywamy oczkiem ścisłym. Następnie robimy oczka ścisłe aż do drugiego brzegu, ale tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. Czyli wbijamy się pod tylną nitkę oczka i robimy oczka ścisłe. Następne oczko, oczko ścisłe. Dochodzimy do drugiego brzegu. Ostatnie oczko ścisłe tego brzegu również robimy pod całe oczko, żeby porządnie przyszyć tą rączkę. Z tamtego miejsca 45 oczek łańcuszka albo ile tam sobie postanowicie. Przyszywamy do drugiego brzegu, do pierwszego oczka pod całe oczko. Następnie znowu pod tylną nitkę obrabiamy oczkami ścisłymi, aż dojdziemy do tego. Kiedy dochodzimy już do końca okrążenia, tu gdzie się zaczynała nasza rączka, nie robimy nic innego, tylko przechodzimy oczkami ścisłymi pod jedną nitkę prosto na uchwyt, na rączkę. I w ten sposób obrabiamy tą torebkę. I robimy całe okrążenia, przechodzimy przez rączkę oczkami ścisłymi pod jedną nitkę, brzegi oczka ścisłe pod jedną nitkę, druga rączka i znowu tutaj. I robimy tyle okrążeń, ile tylko chcemy. Im więcej okrążeń tych oczek ścisłych pod tylną nitkę zrobimy, tym grubsza będzie rączka. Pokażę teraz, jak wygląda ta moja zrobiona z 3 młotków. Zobaczcie, tak wygląda rączka zrobiona z 2 pełnych okrążeń oczek ścisłych, nie licząc łańcuszka początkowego. Ona nie jest zbyt szeroka, ale już wygląda fajnie i już fajnie się ją nosi. Oczka ścisłe pod tylną nitkę na brzegu torebki zrobią nam również taką dekoracyjną falbankę. Możecie zrobić 3 okrążenia, możecie zrobić więcej, możecie zrobić tylko 2, tak jak ja tutaj. To już patrzymy, jak nam się najbardziej podoba i robimy tyle, no na ile po prostu szeroką tą rączkę chcemy mieć. Zabieram się zatem za obrabianie oczkami ścisłymi mojego brzegu torebki. Robię tak daleko, jak mi się będzie podobało. Można również wprowadzić coś takiego, żeby na brzegu na przykład ostatnie okrążenie zrobić tym naszym bazowym kolorem. Też to na pewno będzie fajnie wyglądać. Natomiast można robić oczywiście tylko i wyłącznie jednym kolorem, nie ma tutaj żadnej zasady. Robimy tak daleko jak chcemy, taką szeroką rączkę jak chcemy, kończymy okrążenie, pilnujemy, żeby wszędzie było tyle samo, żeby zakończyć w odpowiednim miejscu, żeby obie rączki miały tę samą grubość, no i wtedy już Was zaproszę na podsumowanie. Koniec okrążenia przypada mi tuż przed rączką, więc dochodzę tymi oczkami ścisłymi prawie, że już tutaj do tego uchwytu i tuż przed nim robię o krok niżej pod całe oczko ostatnie oczko ścisłe i tutaj obcinam sznurek, wyciągam go, zaciągam porządnie tą ostatnią końcówkę i przekładam ten sznurek przy pomocy szydełka na drugą stronę i tam również przy pomocy szydełka można wykorzystać mniejsze szydełko, chowam pod oczkami. No i to będzie tak naprawdę wszystko. Co jeszcze można dodatkowo zrobić, poza tym, że uchwyty można zrobić większe? Można od wewnętrznej strony również obrobić tutaj oczkami ścisłymi. Wtedy ten brzeg będzie jeszcze taki bardziej idealny. Można tutaj zrobić oczka ścisłe wzdłuż brzegu pod tylną nitkę, następnie tutaj w każde oczko, tak żeby 2 oczka ścisłe przypadły na brzeg. Można to zrobić również półsłupkami. Później naokoło drugi brzeg i tutaj zakończyć. Też będzie to fajna opcja. Ja zawsze bardzo chętnie patrzę, jakie decyzje podejmujecie na podstawie moich wzorów, jakie różnorodne torby powstają, jakie modyfikacje wprowadzacie, więc tych opcji modyfikacji jest mnóstwo. Ja teraz sobie pochowam wszystkie końcówki, no i wtedy już pokażę Wam zdjęcia końcowe. Mam nadzieję, że to wspólne torebkowe dzierganie Wam się podobało.
No i mam nadzieję, że również skorzystacie z kolejnych torebkowych tutoriali, które już niedługo pojawią się u mnie na kanale. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia.